Cześć! Dzisiaj zobaczymy, w jaki najprostszy sposób uzyskać efekt świecącego materiału, który emituje światło. Wydaje mi się, że każdy z Was na pewno już ten efekt widział, czy to w grach, czy w produkcjach filmowych. W momencie, kiedy spełnione są pewne warunki, zbliżamy się do obiektu, on nagle zaczyna emitować światło. W wielu produkcjach, nawet tych najnowszych, do dnia dzisiejszego występuje. Tak naprawdę chyba częściej występował w kinematografii, natomiast dopiero wzrost mocy obliczeniowej kart graficznych sprawił, że tego typu naprawdę ciekawe efekty jesteśmy w stanie uzyskać. W tym przypadku zwykły, standardowy sześcian stał się emitentem światła. O, teraz widzimy tą bryłę. Został on po prostu niejako powleczony, na niego został nałożony materiał o takich, a nie innych właściwościach. Ponieważ już widzimy, jaki efekt chcemy uzyskać, tak jeszcze tylko chciałem sprawdzić jedną rzecz, proszę bardzo tutaj, o, dokładnie widać kształt tej bryły, pod kątem w tym momencie sześcian jest widoczny. Skoro ten się świeci na żółto, w tym momencie może bardziej taką barwę czerwoną byśmy uzyskali krok po kroku, pokazując, jak do tego dojść, jak to uzyskać, ale po kolei. Przejdźmy do zawartości, tutaj do ścieżki katalogowej, tak stwórzmy nowy folder. Nazwijmy go nowy materiał. Tu oczywiście spacji być nie może. Przeskakuje. Dobrze, mamy folder nowy materiał. Prawy przycisk myszy i jest opcja Material. Nazwijmy go emiter światła. Oczywiście nazwa powinna być unikalna. Dwuklikiem wchodzimy w edycję tego materiału. Są poszczególne opcje, nas na razie interesuje, tak idziemy najkrótszą ścieżką Emissive Color. I teraz byśmy potrzebowali tak naprawdę dwóch stałych, które będą zamienione na parametry. Jedna będzie w tym momencie mówiła o sile emisji tego światła, natomiast druga będzie mówiła o kolorze emitowanego światła. Tak w największym skrócie stała constant. Takie tutaj będziemy sterowali mocą świecenia, tak mówiąc kolokwialnie, potocznie. Prawy przycisk myszy, Convert to Parameter, w tym momencie to już będzie jeden parametr i potrzebujemy teraz stałą, ale to już będzie wektor 3-elementowy, tak żebyśmy mogli barwami sterować. Też prawy przycisk myszy, Convert to Parameter. I logika jest bardzo prosta. Otóż te parametry świecenia będziemy mnożyli jakby ten wektor stały, którym sterujemy siłą świecenia i barwą, to będziemy mnożyli i jako argument przekazywali tutaj do metody też jako parametr emissive color, czyli skoro mamy mnożyć, multiply, do klawiatury się jeszcze nie przyzwyczaiłem, jest nowa. Dobrze, jeden parametr, drugi parametr i przekazujemy jako argument. Całość zapisujemy. Tu już było apply, użycie było automatyczne, możemy zamknąć. Wracamy teraz do naszego osobnika z gotowym materiałem. Ten materiał, który przed chwilą stworzyliśmy, to jest niejako szablon, żebyśmy mogli dowolny kształt, na przykład ten sześcian, którym się zaraz powtórzymy, ubrać w ten materiał. Musimy stworzyć jego instancję. Prawy przycisk myszy. Tu jest taka opcja Create Material Instance. Dopiero po tej operacji jesteśmy w stanie tą instancję nałożyć na dowolny kształt, tak żeby ten efekt uzyskać. Natomiast jeżeli byśmy teraz weszli dwuklikiem w tą nową utworzoną instancję tego materiału, to jesteśmy w stanie sterować. To, co mówiłem parę minut wcześniej, siłą świecenia, to jest ten pierwszy parametr. I kolorem ustaliliśmy, że to będzie kolor bardziej czerwony.
Dobrze, chyba może być. O, taką aż poświatę byśmy uzyskali. Dobrze, zapiszmy. Proszę zobaczyć, naprawdę Unreal Engine tu wprowadza niesamowitą ilość automatyzmów, narzędzi, którymi oszczędzamy całe godziny pracy. W tym przypadku tworzymy sobie nowy kształt sześcian. Tak, żeby on był w pewnej odległości od naszego wcześniejszego emitenta światła. Niech delikatnie unosi nad ziemią i ustalam tylko i wyłącznie ten nowy materiał, tak najszybciej. Nie chce mi się go odszukiwać. Drag and drop, nanoszę go na tą formę. No i zadanie prawie wykonane. Dlaczego mówię prawie? Ponieważ chcąc odwzorować wycinek świata rzeczywistego, oprócz tego, że ten kształt, ten sześcian staje się emitentem światła, to oczywiście jesteśmy w stanie siłą i barwą sterować. Przed chwilą pokazałem, jak to zrobić, wchodząc niejako w instancję tego materiału, czyli w edycję instancji. Natomiast zwróćmy uwagę, co było szczególnie widoczne, mam nadzieję, w tych produkcjach filmowych, jakie każdy z nas widział. W momencie, kiedy kamera zbliżała się do takiego świecącego obiektu, niejako on, no ciężko było to, co przed chwilą pokazywałem, nie widać było tego sześcianu, tylko on stawał się taką żarzącą kulą. Widzieliśmy niejako te promienie, które skutecznie zasłaniały nam, czy też wpływały na obiekty znajdujące się obok. I właśnie taką interakcją i też niejako odwzorowaniem tych zjawisk naturalnych w kontekście, jeżeli patrzymy przez kamerę na taki właśnie jasno żarzący się obiekt, bo on dopiero jego kształt powinien być widoczny z pewnej perspektywy. Tam jest masa fizyki zaimplementowane. Żeby to uzyskać, musimy jeszcze posłużyć się takim elementem jak Post Process Volume, którym właśnie będzie również jego elementem składowym będzie sterowanie tymi właściwościami. Teraz już pokazuję, to też jest dosyć prosta sprawa. Volume, Post Process Volume. Też w formie sześcianu. I zobaczymy, że te efekty są widoczne, ale kiedy nasza kamera będzie właśnie w centrum tego obiektu, tak może zwiększmy zakres działania tego Post Process Volume, żeby on całość obejmował. I ten parametr, który by nas interesował, o tutaj wchodzimy teraz, to będzie już widoczne, to jest w zakładce Bloom Intensity. Jesteśmy w stanie, o widać wyraźnie, sterujemy teraz intensywnością samego żarzenia, ale już przez obiekt pośredniczący, jakim jest Post Process Volume, czyli teraz wpływamy, jak to zjawisko emisji światła wpływa na elementy otaczające. Z tym, że to jest widoczne w momencie, kiedy kamera znajduje się właśnie w zasięgu działania Post Process Volume. Jeżeli się oddalimy, przyjrzyjmy się uważnie, efekty są niedostrzegalne. Dopiero kiedy kamera znajduje się właśnie w obszarze zdefiniowanym przez Post Process Volume, ten element sterujący staje się aktywny, właściwie widzimy efekty jego działania. Dzięki wielkie, myślę, że efekt jest bardzo ciekawy. Do tej pory widzieliśmy go i w grach, i w filmach. W tym przypadku widzimy, jak Unreal Engine, doskonałe narzędzie, uprościło chyba maksymalnie uzyskanie go. W razie pytań, dobrze o tym wiecie, piszcie w komentarzach. Dzięki.